Witam Państwa, nazywam się Ewa Gierula, jestem dyplomowanym dietetykiem holistycznym i psychodietetykiem, a także autorką książek Poradnika Zdrowe Dzieci, książki popularno-naukowej Żywność a zdrowie człowieka, a także książki kucharskiej i poradnika Zdrowa Rodzina. Zapraszam do mojego gabinetu dietetycznego dzieci, dorosłych i całe rodziny. Dzisiaj poruszam temat chronicznego zmęczenia z tego względu, że statystycznie rzecz ujmując, sporo osób dorosłych, które się do mnie zgłaszają jako pacjenci ze swoimi dolegliwościami, skarży się na chroniczne zmęczenie. I dzisiaj postaram się Państwu przedstawić możliwe przyczyny takiego stanu rzeczy, to znaczy tego, że coraz więcej osób ma z tym problem. I podam też wskazówki, co w związku z tym robić, co należy zrobić, skoro już zidentyfikujemy przyczyny. Pierwsza przyczyna, na którą wskażę jako dietetyk, to jest oczywiście dieta. I jeśli chodzi o ten czynnik, to głównym problemem będzie nadmiar węglowodanów w diecie. I to takich węglowodanów, które szczególnie sprawiają, że mamy wysokie skoki glukozy we krwi i częste, czyli będą to przede wszystkim węglowodany przetworzone i w szczególności węglowodany zbożowe, jak również cukry proste. Więc tutaj w zakresie diety to byłoby przyczyną. I dalej również następny czynnik, który powiązany jest z dietą, to jest kofeina. Pijemy ją w zasadzie wszyscy, podajemy ją dzieciom. Z całą pewnością większość nastolatków również codziennie spożywa kofeinę. Kofeina to nie jest tylko kawa, tak jak się potocznie kojarzy. Kofeina znajduje się w herbacie czarnej, zielonej, białej, z tym, że tam ma nieco inną nazwę teina, ale to jest ten sam związek chemiczny. Nazwa ta jest nieco inna z tego względu, że kofeina z herbaty wpływa na nasz organizm wolniej i jej wpływ jest odroczony i dłuższy, czyli w jakiś sposób delikatniej wpływa na nasz organizm, nie tak gwałtownie jak kofeina z kawy. Niemniej to jest ten sam związek. A ponieważ liczy się cała kompozycja związków, które połykamy, bo od tego zależy reakcja naszego organizmu, stąd kofeina w kompozycji herbacianej wpływa na nas nieco inaczej, a z kompozycji kawowej wpływa na nas szybciej i mocniej. Niemniej cały czas to jest ten sam związek, tak jak powiedziałam. I niewiele osób zdaje sobie sprawę, że kofeina również znajduje się w kakale, a przecież kakao tak chętnie podajemy dzieciom, więc tutaj na pewno też należy na to uważać. Oczywiście kakao i wszystko, co się z kakao robi, czyli czekolada również, jakieś polewy czekoladowe i tak dalej. I to jeśli chodzi o dietę, ale dieta to nie wszystko, co staram się każdemu, kto do mnie się zgłasza, tłumaczyć. Ja wiem, że ja jestem dietetykiem i główne oczekiwania od osób, które do mnie się zgłaszają, przynajmniej na początku, to są zmiany dietetyczne, a ja wszystkim powoli i cierpliwie tłumaczę, że jeżeli poprzestaniemy na zmianach tylko dietetycznych, to może nie wystarczyć. I tak samo może się stać w przypadku chronicznego zmęczenia. Kolejnym poważnym czynnikiem powodującym, czy potencjalnie powodującym chroniczne zmęczenie to jest promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące z urządzeń przenośnych. I tutaj Państwu przedstawiam taką planszę, grafikę, w zasadzie wykres, który zrobiłam na podstawie badania Santiniego i jego współpracowników. Badanie to pochodzi z 2002 roku. Wydaje się dość stare, ale później robiono szereg innych badań w toku upływu lat. I to, co wykazało badanie Santiniego, było potwierdzane w kolejnych latach. Mianowicie badanie to dotyczyło problemów zdrowotnych ludzi mieszkających w pobliżu stacji bazowej. I tutaj na tym grafie widać, jakie problemy zdrowotne wzięto pod uwagę i jak one się nasilały w zależności od odległości zamieszkania badanych osób, od źródła promieniowania elektromagnetycznego, w tym wypadku od anten zamontowanych na wieżach stacji bazowych telefonii komórkowej. I jak widać, im bliżej ci badani mieszkali, tym większe nasilenie tych problemów. I problem, jaki się wyłaniał na czoło, to zmęczenie i zaburzenia snu. Jedno z drugim się oczywiście wiąże. I chciałabym tutaj jeszcze dodać, rozszerzyć nieco ten problem, bo tak jak zauważam, coraz więcej ludzi obawia się tak zwanych wież komórkowych, często protestują, kojarzą sobie te wieże z zagrożeniem zdrowotnym, no i słusznie. To mało kto zdaje sobie sprawę, że o wiele większym zagrożeniem są źródła, jakie sobie z własnej woli instalujemy, źródła promieniowania elektromagnetycznego w naszych mieszkaniach i domach,
a mianowicie punkty Wi-Fi, routery Wi-Fi. I tutaj przedstawię Państwu fragment, taką tabelę z opracowania przygotowanego przez Europejską Akademię Medycyny Środowiskowej z 2016 roku. Proszę zobaczyć. Ja już tę tabelę przedstawiałam w moich innych prezentacjach tutaj na moim kanale YouTube, ale przytaczam jeszcze raz tę tabelę, ponieważ ona jest bardzo ważna. Dane przedstawione są w języku angielskim, ale tutaj też Państwo widzą moje notatki zrobione na czerwono. To są notatki, jakie robiłam w trakcie omawiania tej tabeli z panem inżynierem Pawłem Wypychowskim. Pan Paweł jest inżynierem telekomunikacji, więc nie ma lepszego specjalisty w tej dziedzinie. Więc ta tabela przedstawia, tutaj z lewej strony mamy różne urządzenia, które generują promieniowanie elektromagnetyczne i limity bezpieczeństwa, normy biologiczne dla ludzi, przedstawione dla tych poszczególnych urządzeń w 3 kolejnych kolumnach, z tym, że tak, w drugiej kolumnie mamy ekspozycję w ciągu dnia, w trzeciej kolumnie mamy ekspozycję w ciągu nocy i w 4. kolumnie mamy normy dla ludzi o szczególnej wrażliwości, czyli na przykład niemowląt, ludzi chorych, czy ludzi, którzy cierpią na nadwrażliwość na pola elektromagnetyczne. Więc proszę zobaczyć, tutaj w środku są zaznaczone w czerwonej ramce normy dla wież i telefonów komórkowych. Tutaj mamy też taki skrót DECT. Tutaj chodzi w tym wypadku o stacjonarne telefony, które mają bezprzewodowe słuchawki. I jak widzimy, te bezpieczne granice gęstości mocy wynoszą dla tych urządzeń 100 mikrowatów na metr kwadrat w ciągu dnia. W nocy powinny być niższe, jeżeli chcemy dobrze spać i jesteśmy zdrowi i nie jesteśmy szczególnie wrażliwą osobą. I tutaj wynosi to 10 mikrowatów na metr kwadrat, a w przypadku osób szczególnie wrażliwych, czyli na przykład dzieci, ludzi z nadwrażliwością czy osób chorych, jest to zaledwie 1 mikrowat na metr kwadrat. Natomiast proszę zobaczyć tutaj ostatnia linijka, podkreślona na czerwono, to są routery Wi-Fi. I tutaj te wartości dla ekspozycji w ciągu dnia, ta wartość jest 10 razy mniejsza niż w przypadku wartości dla telefonów komórkowych i dla wież, czy dla tych telefonów stacjonarnych ze słuchawkami bezprzewodowymi. I dalej dla ekspozycji nocnej znowu mamy 10 razy mniejszą wartość niż dla tych urządzeń typu wieże i komórki. I dla populacji szczególnie wrażliwej to jest 1/10 mikrowata na metr kwadrat, czyli znowu 10 razy mniejsza wartość niż w przypadku wież komórkowych i komórek. Czyli proszę zobaczyć, co to oznacza, że przy tej samej gęstości mocy Wi-Fi będzie bardziej ingerować w nasz organizm i to w sposób negatywny niż promieniowanie pochodzące z wieży czy z komórki. Więc pierwszą rzeczą, na której powinniśmy się skupić, jeżeli mamy problemy z chronicznym zmęczeniem, z zaburzeniem snu, to są routery Wi-Fi zainstalowane w naszych domach i problem nie sprowadza się tylko do czasu nocy, dlatego że reakcja organizmu na promieniowanie z routera jest bardzo często odroczona. Ona może być odroczona o kilka godzin, ona może być natychmiastowa albo odroczona. Więc tak naprawdę to, że wyłączymy router Wi-Fi na noc, oczywiście to jest bardzo dobry krok, ale niewystarczający. Czyli wracając do tego wykresu, który zrobiłam na podstawie badania Santiniego i współpracowników z 2002 roku, tutaj mamy przedstawione jaka dolegliwość jest najczęstsza u osób najbardziej wyeksponowanych na promieniowanie pochodzące z wież komórkowych, czyli jeszcze raz są to zmęczenie i zaburzenia snu. No i możemy się domyślać, że ten efekt jest spotęgowany w przypadku używania routera Wi-Fi w domu. Więc reasumując, promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące z urządzeń bezprzewodowych typu komórki, czy również z anten zawieszonych na wieżach komórkowych, czy tym bardziej z routerów Wi-Fi, może w znacznym stopniu przyczyniać się do naszego problemu, jakim jest chroniczne zmęczenie. Kolejna przyczyna to niedobór światła słonecznego. Światła słonecznego, na które jesteśmy bezpośrednio wyeksponowani, a nie przez szybę okna, czy nie przez szkła okularów. I tego niestety mamy bardzo mało, bo coraz więcej przebywamy w pomieszczeniach zamkniętych i to w porach, kiedy powinniśmy mieć kontakt z tym światłem słonecznym. To nie chodzi o ekspozycję bezpośrednią na promienie słoneczne, to mogą być promienie słoneczne czy światło słoneczne dochodzące zza chmur.
albo po prostu wyjście na zewnątrz budynku, w którym przebywamy i pozostanie w cieniu. Też jest to dobre rozwiązanie. Nie chodzi o prażenie się na słońcu. Chociaż oczywiście ekspozycja na samo słońce krótkotrwała w granicach przyjemności też jest jak najbardziej wskazana. I brakuje nam jej chronicznie. Pomyślmy o tym, kiedy dzieci zaczynają szkołę, powiedzmy o 8 rano. Często nie są wypuszczane w czasie przerw na zewnątrz, a jeżeli są, to na bardzo krótko i kończą tą szkołę gdzieś o 2, 3, a czasami o 4 po południu. Więc chociażby tutaj zobaczmy, jak bardzo wpływamy negatywnie naszymi decyzjami na zdrowie najmłodszych. No i my, dorośli, siedzimy w biurach, w domach. Czasami siedząc w domach zapadamy w jakieś lenistwo, nie chce nam się wyjść na zewnątrz. Taka jest tendencja, bo jesteśmy potwornie właśnie zmęczeni, cierpimy na chroniczne zmęczenie, więc tutaj się koło zamyka. I z tym czynnikiem łączy się również niedobór ruchu na świeżym powietrzu, jako kolejny czynnik chronicznego zmęczenia. I tak jak powtarzam, tu nie chodzi o ruch typu bieganie po asfalcie, czy chodzenie na siłownię, czy pływanie w chlorowanym basenie. Raczej chodzi tu o ruch naturalny, począwszy od zwykłego chodu, spaceru, przemierzania kilometrów na nogach, tak jak to robili nasi dziadkowie i dalsi jeszcze przodkowie. Nie mieli wtedy samochodów tak do dyspozycji jak my teraz i codziennie nieraz byli zmuszani przebywać na nogach duże odległości i to był ruch na świeżym powietrzu. Może być to praca w ogródku, może być to hodowla zwierząt, zajmowanie się zwierzętami. To kiedyś ludzie robili o wiele większym stopniu, tym się zajmowali niż my współcześnie. W zasadzie my prawie tym się w ogóle już teraz nie zajmujemy. Więc to jest kolejny taki czynnik, bym powiedziała, cywilizacyjny, który w bardzo poważnym stopniu potęguje uczucie chronicznego zmęczenia. I jeszcze wrócę do światła słonecznego. Światło słoneczne pięknie stymuluje nam to prawdziwe światło, nie przez szybę. Stymuluje nam hormon stresu, jakim jest kortyzol. Kortyzol to nie jest zły hormon. On działa negatywnie, jeżeli jest sztucznie generowany, podwyższany i jest w nadmiarze. Natomiast normalnie on nam jest potrzebny właśnie do tego, żeby rano otworzyć oczy i po prostu chcieć wyskoczyć z łóżka i zabrać się do pracy. Cieszyć się tą pracą, cieszyć się życiem, cieszyć się prostymi czynnościami, które wykonujemy na co dzień. I tak właśnie jest, jeżeli ten kortyzol nam się właściwie wydziela, ale jeżeli nie mamy tego kontaktu z naturalnym światłem w odpowiednich dawkach, to już tutaj jest zaburzenie wydzielania kortyzolu. Jak również wpływa to na zaburzenie wydzielania przeciwnego hormonu melatoniny, który powinien wydzielać się wieczorem, po to, abyśmy dobrze spali i abyśmy mieli dobrej jakości sen. I z tym również wiąże się ekspozycja na światło sztuczne, w szczególności na współczesne lampy energooszczędne typu świetlówki kompaktowe, LEDy, jak również światło z ekranów, telewizora, laptopa, komputera, smartfonu itd. Więc tego rodzaju współczesne światło powoduje nadprodukcję kortyzolu o niewłaściwej porze, czyli po południu i wieczorem. W związku z tym nasz organizm wprowadzany jest taką informację, że teraz jest środek dnia i nawet jeżeli padamy ze zmęczenia, mamy wrażenie, że zaraz zaśniemy wieczorem, późnym wieczorem, to kładziemy się do tego łóżka i nie możemy zasnąć, albo zasypiamy, ale nie zasypiamy głębokim snem. Ten sen nie jest wystarczająco głęboki, dlatego że poruszony jest kortyzol przez te właśnie sztuczne światła i przyhamowana jest melatonina, która z kolei właśnie zapewnia nam dobry, głęboki sen. Ona wytwarza się wtedy, kiedy jest ciemność, kiedy ewentualnie zapalilibyśmy sobie świeczkę wieczorem, tak jak nasi przodkowie, względnie gdybyśmy korzystali ze zwykłych, starego typu żarówek, czyli tych lamp, które grzały, miały podczerwień. Więc ponieważ tego już praktycznie nie mamy sygnału do tego, aby wytwarzać melatoninę i aby naturalnie zapadać w głęboki sen. Więc to jest kolejny czynnik chronicznego zmęczenia. Następny czynnik to temperatura pomieszczeń i ich wietrzenie. Statystycznie z mojego wywiadu wstępnego, jaki przeprowadzam z wszystkimi moimi pacjentami bądź ich opiekunami, rodzicami, wynika, że w zasadzie chyba ponad 90% rodzin przegrzewa swoje pomieszczenia. W wywiadzie zadaję pytanie o temperaturę pomieszczeń w domu w okresie grzewczym, w nocy i w dzień. I okazuje się, że w większości domów jest grubo ponad 20 stopni i to również w nocy. Więc to jest stanowczo za dużo i to powoduje również, że nasz organizm źle funkcjonuje, jest niedotleniony, jest rozleniwiony, jest przegrzany i to również sprzyja chronicznemu zmęczeniu.
Kolejna rzecz wiążąca się z pomieszczeniami to ich wietrzenie. Też za mało wietrzymy. Boimy się otwierać okno na noc, w szczególności zimą. Ja rozumiem jeszcze argument, jeżeli ktoś mieszka w zanieczyszczonym mieście, w samym centrum, że czasami to powietrze na zewnątrz jest tak straszne i śmierdzące, że aż strach otworzyć okno, ale to już jest osobny wątek i tutaj należy znaleźć inne, radykalne rozwiązanie, bo nie znajdziemy rozwiązania na takie warunki mieszkaniowe, a wietrzyć należy. Pomieszczenia należy wietrzyć, dostarczać świeżą dawkę tlenu po to, żebyśmy się lepiej w nocy dotlenili i przy chłodniejszym powietrzu w nocy lepiej się dotleniamy, lepiej śpimy, mamy lepszy sen. Ja na przykład ostatnio doszłam już do tego, że na tyle otwieram okna teraz zimą, bo akurat to nagranie robię teraz w styczniu 2025 roku, że dochodzimy w naszej sypialni do temperatury, myślę, około 12 stopni Celsjusza, ale okazuje się, że się świetnie w takiej temperaturze śpi. Ważne tylko, aby mieć ciepłą kołdrę i ewentualnie piżamę, jak to woli. Kolejna rzecz, sam sen, jego jakość, jego regularność bądź brak regularności, pora kładzenia się spać, to wszystko rzutuje na to, czy będziemy chronicznie zmęczeni, czy nie. Więc przede wszystkim długość snu powinna być taka, żebyśmy się wybudzali bez budzika. Tutaj nie powinniśmy absolutnie żałować, niczego nie zyskamy przez skracanie snu, gdyż będziemy mniej efektywni w ciągu dnia i będziemy robić wszystko wolniej i będziemy myśleć mniej, będziemy mniej kreatywni i tak dalej. To jest ogromny temat. Tutaj odsyłam Państwa do książki pod tytułem Dlaczego śpimy? Książkę tę napisał brytyjski profesor Matthew Walker. Bardzo polecam. I ja w zasadzie jestem w trakcie czytania tej książki i na pewno gdzieś kiedyś Państwu ją zrelacjonuję, bo rewelacyjna treść, fantastyczna, w dużej mierze potwierdza to, co od dawna zakładałam na temat snu i jego roli w naszym zdrowiu, ale te fakty, które tutaj są przedstawione, przerastają wszelkie moje podejrzenia i nie zdawałam sobie sprawy, że aż tak ogromną rolę ma sen w naszym życiu. Ale to jest już osobny wątek, nie będę go teraz rozwijać. Natomiast powrócę do snu jako czynnika chronicznego zmęczenia. Kiedy ten sen będzie tym czynnikiem? Wtedy jak będzie w zasadzie jego brak, jak będzie niedostatecznie długi. Druga rzecz, jeżeli nie będziemy odpowiednio wcześniej się kłaść spać, bo on powiedzmy może być długi, powiedzmy, że ktoś regularnie kładzie się o godzinie 12 w nocy spać i śpi sobie do 9-10 regularnie, ale to jest zbyt duże rozchwianie z cyklem dobowym, z porą wschodu słońca i jego zachodu, a my jako istoty biologiczne jesteśmy zgrani z tym rytmem i tutaj się nam to rozjeżdżają nam się hormony i to też może być przyczyna chronicznego zmęczenia, czyli nawet jeżeli odpowiednio długo śpimy, ale zbyt późno kładziemy się spać, to nie będzie dobrze rzutować na nasze funkcjonowanie. Moja rekomendacja dla osób dorosłych, proszę uważać, to nie jest pomyłka, najlepiej iść spać o godzinie 21. Góra o godzinie 22. Oczywiście zimą bardziej bym tutaj optowała za godziną 21. W lecie można sobie to przesunąć z wiadomych względów. Ale jeżeli będziemy się tego trzymać, naprawdę zyskamy na jakości snu. Co więcej, może się okazać, że przy takim cyklu kładzenia się spać odpowiednio wczesnym, może się okazać, że nie potrzebujemy tego snu aż tak dużo, czyli zamiast 9 godzin, że śpimy 8 godzin na przykład. I jeszcze jeden warunek tego, aby sen nas dobrze regenerował i żebyśmy nie byli chronicznie zmęczeni w ciągu dnia i żebyśmy wstawali rzeźcy, a nie zmęczeni, jest to, że tego cyklu nie naruszamy, to znaczy nie robimy wyjątków, powiedzmy raz w tygodniu, że idziemy o godzinie 11 czy 12 spać, a w pozostałe dni chodzimy o godzinie 9, dlatego że to bardzo źle wpływa na nasz organizm, nie tylko w zakresie jednego dnia, to rzutuje na więcej dni. I też jeżeli ktoś ma poważne problemy z chronicznym zmęczeniem, to będzie bardzo duży czynnik obciążający. Jest to może wyzwanie na początek, ale warto sobie przemyśleć priorytety w życiu, poprzestawiać tak zajęcia, nawet te weekendowe czy rozrywki weekendowe, żeby z racji weekendu nie usprawiedliwiać się, że jest weekend. Ja tak zresztą do niedawna robiłam, ale już zmieniam to, bo zauważyłam, jak bardzo na mnie wpływa to, że w soboty miałam tendencję iść później spać z tą myślą, że w niedzielę mogłam się wyspać dosyta. Jednak to mi zawsze zaburzało samopoczucie w niedzielę i zauważyłam, że gdy powróciłam do takiego rytmu z tygodnia, gdzie w niedzielę nie włączałam budzika, zresztą w rytmie tygodniowym, jeżeli trzymam się rytmu, to budzik mi jest praktycznie niepotrzebny, bo sama się przed nim wybudzam, tego też Państwu życzę.
ale zauważyłam, że właśnie to wahnięcie sobotnie bardzo rzutuje źle na moje samopoczucie w niedzielę i czasami również na poniedziałkowe. I gdy to zmieniłam, znacznie się poprawiło, więc tutaj tą przyczyną chronicznego zmęczenia będzie również niewłaściwy sen, czyli jeszcze raz niewłaściwy, czyli za krótki, nieregularny i połączony z zbyt późnym kładzeniem się spać, albo jedna z tych przyczyn w zakresie snu wystarczy, że występuje i już będzie problem z tym, że ten sen nie będzie nas właściwie regenerował. Ale chciałabym tutaj jeszcze jedną rzecz nadmienić, bardzo, bardzo ważną. Ja wielokrotnie w różnych moich wystąpieniach powtarzam, że my współcześnie mamy tendencję do mylenia przyczyn ze skutkami. I w przypadku snu mogę powiedzieć, że on jest zarówno nieprawidłowy sen, jest zarówno przyczyną chronicznego zmęczenia, czy jedną z przyczyn, jak również skutkiem innych rzeczy, które mamy zachwiane w naszym życiu i w konsekwencji prowadzi ten niewłaściwy sen do chronicznego zmęczenia. To znaczy, kiedy niewłaściwy sen jest skutkiem innych czynników, powiedzmy, że chodzimy regularnie spać o 9, wysypiamy się, wybudzamy się przed budzikiem, nie naruszamy tego rytmu, nie robimy wyjątków weekendowych, że wtedy powiedzmy wyjątkowo idziemy sobie o 11 czy 12 w nocy spać. Staramy się w tym względzie, a nadal się nie wysypiamy. To znaczy niby śpimy, ale ten sen z jakichś względów nas nie regeneruje. Więc tutaj przyczyną może być niewłaściwa dieta, gdzie będzie zbyt dużo węglowodanów, tak jak mówiłam, kofeina w naszym menu, promieniowanie elektromagnetyczne, czyli spanie w pobliżu urządzeń, które generują takie promieniowanie. Może być przyczyną niezbyt pełnego i regenerującego snu niedobór światła słonecznego, ekspozycja na światło sztuczne, niedobór ruchu na świeżym powietrzu, jak również niewłaściwa temperatura pomieszczeń i ich niewłaściwe wietrzenie lub brak wietrzenia. Czyli proszę zobaczyć, jakie to jest wszystko ze sobą powiązane. Kolejnym czynnikiem, który moglibyśmy pomyśleć, że jest przyczyną chronicznego zmęczenia, to jest zaburzona gospodarka cukrowa. Ale ja się tutaj już raczej nie zgodzę z tym, że jest to jakakolwiek przyczyna. Zaburzona gospodarka cukrowa jest skutkiem również tych czynników, które wymieniłam. I w związku z tym, jak już dojdzie do zaburzenia gospodarki cukrowej, to będzie również źle wpływać na nasz sen. Czyli niewłaściwa dieta, kofeina, promieniowanie z urządzeń bezprzewodowych, również niedobór światła słonecznego, co się może wydawać dziwnym, ale tak, światło słoneczne wpływa na metabolizm glukozy, niedobór ruchu na świeżym powietrzu, czy w ogóle ruchu, no i być może również temperatura pomieszczeń i ich wietrzenie wpływa w jakimś tam stopniu na gospodarkę cukrową, chociaż tutaj nie chciałabym też naciągać. Ale te poprzednie czynniki jak najbardziej wpływają na to, że mamy zachwiania cukru we krwi, glukozy, tendencję do insulinooporności, do cukrzycy, no a te stany również zaburzają nasz sen. Nawet jak będziemy o niego bardzo dbali, to przy zaburzonej gospodarce cukrowej będziemy się źle wysypiać. I jeszcze jeden taki element, który też moglibyśmy z rozpędu nazwać przyczyną złego snu, a tak naprawdę jest to skutek tych innych czynników, to jest chroniczny stan zapalny. Czyli znowu dieta, w pewnych sytuacjach kofeina może wzmacniać chroniczny stan zapalny, promieniowanie jak najbardziej, brak kontaktu ze światłem słonecznym, niedobór ruchu na świeżym powietrzu. Myślę, że to są te wszystkie czynniki, które również tutaj pogłębiają chroniczne stany zapalne bądź je wywołują, a przy chronicznym stanie zapalnym nasz sen nie będzie nas właściwie regenerował. I co w związku z tym robić? Myślę, że Państwo już w zasadzie mają odpowiedź, bo gdy wymieniałam te wszystkie czynniki chronicznego zmęczenia, no to można się domyślić, co można zrobić, żeby je wyeliminować bądź przynajmniej ograniczyć. Ale ja to podsumuję, żeby już nie było wątpliwości. Więc jemy mniej węglowodanów, w szczególności węglowodanów przetworzonych, węglowodanów zbożowych i cukrów prostych i staramy się, aby w naszej diecie było więcej białka i tłuszczów. Tutaj po szczegóły zapraszam na konsultacje do mojego gabinetu dietetycznego online, bo to jest ogromny temat, nie będziemy teraz rozwijać tego wątku. Kolejna rzecz, ograniczamy lub wręcz eliminujemy kofeinę. Ja wiem, że to drugie, eliminacja kofeiny to jest dla niektórych wyczyn, dla mnie samej również. Ja jestem od lat uzależniona od kofeiny, z tym, że dobra wiadomość, że jestem już na którymś tam etapie wychodzenia z niej. Nigdy się do niczego nie zmuszam siłą, raczej wolę podejście łagodne zarówno do moich pacjentów, jak i do siebie samej.
więc ja sobie stopniowo z tej kofeiny wychodzę. I tak podpowiem Państwu, tym najbardziej uzależnionym, jak to robić. Najwięcej kofeiny jest w kawie, więc przede wszystkim musimy tutaj pomyśleć o ograniczeniu kawy, rozcieńczaniu jej i zmniejszaniu ilości kaw dziennie. To musimy sobie z góry na początek ustalić, ile tych kaw i jak będziemy tą redukcję robić. I z czasem w miejsce kawy wstawiamy czarną herbatę. Czarna herbata ma nieco mniej kofeiny niż kawa, poza tym kofeina z herbaty, czyli teina, przyswaja się wolniej, tak jak już wspomniałam. Kolejnym zastępcą, czyli czymś, co będzie miało mniej kofeiny niż herbata czarna, to będzie herbata zielona. Kolejnym punktem jest herbata biała, która ma jeszcze mniej kofeiny niż herbata zielona, a najmniej kofeiny ma kakao. I tutaj jest dobra wiadomość, kakao ma inne alkaloidy pobudzające i oczywiście nie zachęcam do tego, żeby z nałogu jednego wychodzić i wpadać inny, ale żeby potraktować kakao jako takie narzędzie przejściowe, łagodnego wyjścia w ogóle z jakichkolwiek pobudzaczy. Więc kakao ma mało kofeiny, ale ma inny alkaloid pobudzający, jest to teobromina, a do tego polecam tutaj kakao, oczywiście nie na mleku, bo nie chodzi o to, żeby zalewać się mlekiem, bo to też nie jest dobrze, żeby codziennie pić mleko, ale robić sobie kakao na wodzie z masłem. Dokładny przepis znajdą Państwo w mojej książce kucharskiej Zdrowa Rodzina. I ja w tym przepisie do tego kakao dodaję szczyptę soli i szczyptę skorpiona. To jest najmocniejsza papryczka ostra, która ma z kolei taki związek jak kapsaicyna. I właśnie kapsaicyna również pobudza, działa pobudzająco. Czyli mamy tutaj mieszankę kofeiny, teobrominy i kapsaicyny i to rzeczywiście bardzo pobudza, ale nie w taki sposób jak kofeina z kawy. Takie kakao bardzo ładnie nas stymuluje do pracy, pobudza, ale nie tak gwałtownie jak kawa. I ten stan takiego lepszego nastroju, większej koncentracji utrzymuje się długo. I nie ma takiego potem spadku samopoczucia i energii jak po kawie. To przynajmniej co zauważyłam i mówię tutaj o kakale w tym moim wydaniu, tak jak wspomniałam, według przepisu w książce Zdrowa Rodzina. I oczywiście z czasem trzeba będzie nauczyć się wyjść również z tego kakao w takiej postaci i może tylko pozostać przy piciu tego kakao tylko w wyjątkowych sytuacjach. Chodzi o to, żeby docelowo wyeliminować całkowicie kofeinę z naszej diety. Dlatego, że kofeina jest to sztuczna stymulacja naszego układu nerwowego i w ogóle układu współczulnego w szczególności. Takie dawanie sobie kopniaka do tego, żebyśmy bardziej się koncentrowali i bardziej byli pobudzeni, ale niestety bardzo szybko nasz organizm wystawia nam rachunek i to słony rachunek w postaci obniżonego nastroju i spadku poniżej tego nastroju, który mieliśmy przed wypiciem kawy. I niestety ta spirala się nakręca, kawa zaczyna coraz mniej na nas działać, co nie oznacza, że pijemy mniej kofeiny, a kofeina ma swoje minusy, to też jest osobny temat kiedyś. Myślę, że zrobię taki filmik czy audycję właśnie o kofeinie, bo też tutaj mam sporo ciekawych materiałów. W każdym bądź razie rozchwiewa nas to i niestety można założyć, że kofeina będzie sprzyjać stanom chronicznego zmęczenia. Właśnie wtedy, kiedy przestaje działać i musimy niestety zapłacić ten słony rachunek za chwilowe pobudzenie. Oczywiście kofeina nie na wszystkich tak działa, ale na osoby wrażliwe będzie tak działać. I na pewno, jeżeli mamy taką wrażliwość, nadwrażliwość na kofeinę, nie jest nam ona obojętna, czujemy, że nagłe przerwanie picia kawy wiązałoby się z tym, że zaczęlibyśmy rzucać ze złości talerzami, więc lepiej nie. Jeżeli tak czujemy, to znaczy, że jesteśmy bardzo wrażliwi na kofeinę i trzeba z niej wychodzić powoli, łagodnie. I samo już to wychodzenie i redukcja będzie powodować, że będziemy się w ciągu dnia coraz lepiej czuć i będziemy mieli coraz więcej energii. I mówię to z mojego własnego doświadczenia, osoby bardzo wrażliwej na kofeinę. Dalej, jeśli chodzi o promieniowanie elektromagnetyczne, nie będę się tutaj rozwodzić nad tym, bo bardzo dużo materiałów na ten temat opublikowałam i tutaj odsyłam Państwa do filmu pod tytułem Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym, krok 3 działania. I tam w tym filmie Państwo się dowiedzą, co zrobić, aby w naszym codziennym otoczeniu, w którym przebywamy w domu czy w pracy, co zrobić, aby zmniejszyć, ograniczyć promieniowanie z urządzeń bezprzewodowych lub wręcz tam, gdzie się da, wyeliminować je całkowicie.
Kolejna rzecz, jeśli chodzi o ruch na świeżym powietrzu, tutaj bardzo zalecam poranne spacery, aby niezależnie jak się śpieszymy, gdzie jedziemy, co robimy, żeby tak sobie przemyśleć plan naszego dnia, żeby wyjść na te 10 przynajmniej minut rano, gdy tylko się da, przed pierwszym kontaktem z ekranem na otwarte powietrze, popatrzeć w niebo, przejść kawałek, jeżeli mamy pieska, wyprowadzić pieska, albo po prostu się przejść gdziekolwiek. Dobrze, jeżeli ktoś idzie na piechotę do pracy, to też jest dobre. A jeżeli ktoś pracuje w domu, to żeby się jednak ruszyć, może 15 minut wcześniej wstać, to naprawdę przełoży się na lepsze samopoczucie, mimo że wydaje się, że skracamy sen, ale oczywiście tu nie chodzi o skracanie snu, tylko o odpowiednio wczesne położenie się spać, tak abyśmy odpowiednio wcześnie mogli wstać i pójść na ten poranny spacer. Ja takie spacery zaczęłam praktykować stosunkowo niedawno. Ja od lat wiedziałam, że one są dobre, słuchałam wiele o tym, no i w końcu się zmobilizowałam, bo staram się wszystko to, co Państwu polecam, sama przepraktykować. Tak jest najlepiej. Więc tak, efekt jest rewelacyjny. Ja teraz już w zasadzie mam taki nawyk tych spacerów porannych, niezależnie od pogody, że po prostu się źle czuję, jeżeli nie wyjdę rano. I to jest fantastyczne. Drugi taki moment w ciągu dnia, szczególnie od momentu wczesnej wiosny, kwietnia do jesieni, w zasadzie do końca października czasami, dobrze jest wyeksponować w środku dnia swoje ciało na promienie słoneczne. I szczęśliwi ci, którzy mieszkają w domkach, szczęśliwi ci, którzy pracują w swoich domach, bo mogą to zrobić w każdej chwili w swoim ogródku. Ludzie, którzy mieszkają w mieszkaniach, czasami mają to szczęście, że mają balkony, które są wyeksponowane na słońce właśnie w kierunku południowym, więc w środku dnia, kiedy jest słońce południowe, mogą się położyć na balkonach. Należy się wtedy rozebrać do bielizny i dosłownie mówię 5 minut poleżeć na plecach, 5 minut na brzuszku, ubrać się i wrócić do pracy. To jest bardzo dobra terapia. My zwykle za takie zabiegi różnego rodzaju naturalne słono przepłacamy, a to mamy dostępne. Należy się tylko dobrze zorganizować. Wszak w normalnej pracy biurowej również mamy przyznaną jakąś przerwę w środku dnia na lunch, na jakąś przekąskę, na cokolwiek i ta przerwa jest znacznie dłuższa niż 10 minut. Jeżeli nie mamy warunków do tego, aby w ciągu dnia rozebrać się do bielizny i położyć się na chwilę na słońcu, na płasko, to jest bardzo ważne, to dobrze jest przynajmniej wyjść na spacer z odkrytą twarzą, bez czapki, jeżeli tylko pogoda na to pozwala, ale nie nadużywać czapki, zdjąć okulary, jeżeli ktoś nosi okulary i przejść się znowu z 10 minut z twarzą w chmurach dosłownie, z głową zwróconą w chmury bądź w śnieg. Jeżeli leży śnieg, to też jest bardzo dobre źródło odbitego światła. I kolejny taki spacer, który bym zalecała, mnie samej się już go nie udaje zawsze zrealizować, ale w lecie owszem. W lecie jest tak atrakcyjnie, że po prostu nie mogę sobie podarować trzeciego spaceru czy wyjścia na zewnątrz. To jest o zachodzie słońca. I to zachodzące słońce, które ma już kolor czerwony albo po prostu zmieniony, już nie jest tak ostre jak w środku dnia, stymuluje produkcję melatoniny i stymuluje nas do dobrego, głębokiego, regeneracyjnego snu. I to bardzo polecam. Oczywiście zamiast spacerów możemy wykonywać jakieś prace, jeżeli mamy do wykonania wokół domu, jeżeli mamy to szczęście, żeby mieszkać w domu, czy jeżeli mamy jakąś działeczkę, grządkę, żeby właśnie w tym czasie coś porobić. I ja na przykład tak robię, żeby nie mieć poczucia straty czasu, chociaż nawet gdybym nic nie robiła, tylko właśnie się tak relaksowała, muszę sobie to zawsze przypominać, to nie jest strata czasu, to jest inwestycja w moje zdrowie i rzeczywiście odczuwam wyraźne efekty z tej inwestycji. Więc ja czasami właśnie albo z samego rana, jeszcze przed śniadaniem coś sobie poplewię, albo w środku dnia. Zależy też jaka to jest pora roku, bo jeżeli są upały, to w środku dnia jest bardzo ciężko coś robić. Albo wieczorkiem o zachodzie słońca. Więc tak to można rozwiązać. Jeżeli ktoś mieszka w mieście, to po prostu wychodzić sobie gdzieś pospacerować do parku. Też bardzo polecam w tych 3 porach dnia, a jak się nie da, to przynajmniej zacząć od jednej pory dnia, zacząć od tych porannych spacerów. Kolejna rzecz, ograniczyć lub wyeliminować ekspozycję na światło sztuczne. To najbardziej niewłaściwe, czyli tak jak mówiłam, LEDy, świetlówki kompaktowe. Możemy zastosować starego typu żarówki, te, które właśnie grzeją, czyli mają podczerwień, dużo światła czerwonego. Tutaj też Państwa odsyłam do mojego artykułu, w zasadzie 2 artykułów o świetle na mojej stronie zdrowedzieci.org.pl. Tam dokładnie wszystko wyjaśniam. Tam jest też przytoczony film, tam są ilustracje widma światła różnego pochodzenia.
wszystko jest wyjaśnione, co i jak to światło wpływa na nasze hormony. Więc eliminujemy wszystkie nowoczesne lampy, w to miejsce wstawiamy starego typu żarówki i oczywiście redukujemy ekspozycję na ekrany. Na pewno nie korzystamy z ekranów, nie pracujemy przy ekranie wieczorem po godzinie 6 czy po godzinie 7, zależy o której kto idzie spać. Ja dla siebie mam limit 7 wieczorem, jeżeli go przekroczę, to już to wpływa negatywnie na moje zasypianie. Tak bardzo mnie pobudza ekran. Więc to też tutaj Państwu przekazuję. Jeżeli ktoś cierpi na chroniczne zmęczenie, absolutnie nie może być wyeksponowany na jakiekolwiek ekrany, w tym na smartfon, po godzinie 7, a być może wcześniej, dlatego że każdy ma inną wrażliwość. Jeżeli będziemy się eksponować na LEDy wieczorem, późnym wieczorem, na ekrany, na świetlówki, to będziemy dawać sygnał naszemu organizmowi, że jest środek dnia, że ma produkować hormon stresu kortyzol i że nie czas na produkcję melatoniny, czyli hormonu snu. No a oczywiście o tej porze powinno być zupełnie odwrotnie, jak wiemy. Kolejna rzecz to należy wdrożyć ruch na świeżym powietrzu i jest to związane z tą również ekspozycją na światło słoneczne. Jedno z drugim się łączy. Oczywiście możemy też gdzieś sobie zaplanować jakieś wycieczki rowerowe, nie tylko spacery. Tak jak mówiłam, praca w ogrodzie, wyjście z psem. To jest ten najbardziej naturalny ruch. Kolejna rzecz, zmniejszamy temperaturę w pomieszczeniach i to, co rekomenduję, około 19 stopni w ciągu dnia, 19, góra 20 i po prostu się cieplej ubrać, żeby nie mieć zwyczaju chodzić w krótkim rękawku, w podkoszulku w środku zimy, bo to jest nienaturalne dla organizmu, jest to dla niego obciążeniem i go rozregulowuje, nie sprzyja właściwemu natlenieniu się, odświeżeniu mózgu i również regeneracji w ciągu nocy. I temperatura w ciągu nocy u nas jest nastawiona na 16 stopni, jeśli chodzi o grzejniki, ale czujnik temperatury mamy po zasypianiu. W samej sypialni ta temperatura w zimie spada do około 12 stopni i świetnie się nam śpi. I pamiętajmy, otwieramy okna na noc. Oczywiście nie na oścież, jeżeli jest mocny mróz, wtedy po prostu troszeczkę tylko je uchylmy. Łóżka odsuwamy od okien, żeby nie zawiało nam głowy. Ciepłe piżamy, ciepłe okrycia z naturalnych materiałów i zobaczą Państwo, jak się świetnie śpi. Kolejna rzecz, dbamy o sen, czyli to, co mówiłam. Sen ma być odpowiednio długi i regularny. Nie robimy wyjątków jakichś weekendowych czy jakichkolwiek w ciągu tygodnia, bo bardzo długo się później musimy regenerować po takim wyjątku i należy się kłaść odpowiednio wcześnie, najlepiej o godzinie 9 wieczorem. Tutaj jeszcze przytoczę Państwu jako dowód na to, jak bardzo źle wpływa przesuwanie czasu kładzenia się spać. Statystyki o tym mówią, mianowicie przy przesunięciu czasu z zimowego na letni jest statystycznie więcej zawałów serca i więcej wypadków samochodowych i odwrotnie w momencie przesunięcia czasu letniego na zimowy, wtedy kiedy dodajemy sobie do doby 1 godzinę, czyli możemy się dłużej wyspać, wtedy statystyki wskazują, że jest mniej zawałów serca i mniej wypadków samochodowych. A pomyślmy, jeżeli my sobie prywatnie przesuwamy tę dobę z różnych okazji i to chociażby z okazji weekendu, jak bardzo sami sobie szkodzimy. I ostatnia rzecz, którą bym tutaj zalecała, żeby wyjść z chronicznego zmęczenia, to też jest dla mnie rzecz, którą praktykuję dopiero od kilku miesięcy, ale jest rewelacyjna. Są to zimne prysznice rano. Ja wiem, co Państwo mogą sobie pomyśleć, że to jest ostatnia rzecz, jaką ktoś by zrobił rano i ja również tak przez wiele lat myślałam i ja słyszałam o zimnych prysznicach, tak samo jak o porannych spacerach od dawna, bo od dawna interesuję się zdrowiem. Ale na samą myśl po prostu odechciewało mi się, gdyż ja jestem zmarzluchem. To znaczy, muszę Państwu powiedzieć, że byłam bardzo dużym zmarzluchem, a odkąd wprowadziłam poranne zimne prysznice, ten problem nieco ustąpił. Już tak nie marznę. I to jest rewelacja. I jak do tego podeszłam, tak jak mówiłam, ja nigdy nie lubię niczego robić na siłę. Porozmawiałam samą z sobą i obiecałam sobie, że tylko spróbuję. I gdy wchodzę rano pod prysznic, jestem wychłodzona, dlatego że, tak jak mówiłam, mamy w domu dosyć zimno po nocy i wszędzie jest bardzo zimno, a tutaj należy jeszcze zdjąć ubrania i wejść pod zimny prysznic, więc ja nie wchodzę od razu pod zimny prysznic, tylko na początku pod ciepły i ciepły prysznic stosuję od pasa w dół. I jak już jest tak milutko, ciepło, to wtedy przełączam prysznic na zimny i jest to o wiele łatwiejsze już w wykonaniu i szybciutko się nim oblewam. Na początku była reakcja
straszna, dostawałam dreszczy, przyspieszał mi się oddech, co oznaczało, że bardzo wtedy stymulował się układ współczulny, czyli walcz albo uciekaj. Niesamowite było to przyspieszenie oddechu. Potem po takim prysznicu czułam się bardzo wymarznięta przez pierwsze 2 godziny, pomimo że bardzo ciepło po takim prysznicu się ubieram. Bardzo dobrze oczywiście wysuszam ciało, żeby nigdzie nie było wilgoci. Ubieram ciepłe, wełniane rzeczy, a mimo to na początku odczuwałam przez pierwsze 2 godziny wychłodzenie i dreszcze. I myślałam, że już z tego zrezygnuję, ale postanowiłam, że wytrwam tydzień. No i po około tygodniu okazało się, że to wszystko ustąpiło. Że po prysznicu następuje przyjemne ciepło, że już nie mam przyspieszonego oddechu w trakcie prysznica, że wydłużam te prysznice tak spontanicznie, bez żadnych postanowień, że po prostu mi to odpowiada. I teraz już nie mogę się doczekać na ten moment, gdy wychodzę z tego zimnego prysznica, wycieram ciało i cieplutko się ubieram. Jestem fantastycznie pobudzona, bez żadnej kawy i naprawdę chce mi się działać, pomimo że wstaję o 5:45 rano i jest jeszcze ciemno, wszyscy w domu śpią, a ja właśnie wtedy się czuję fantastycznie i z ochotą przystępuję do codziennych obowiązków. Mam nadzieję, że Państwu pomogłam tymi poradami. Gdyby coś jeszcze trzeba było doprecyzować, proszę pytać w komentarzach. Ja na ile tylko będę potrafiła odpowiem. Gdyby Państwo chcieli bardziej szczegółowych wskazówek, zapraszam na moje konsultacje do mojego gabinetu dietetycznego online. Można do niego trafić przez moją stronę internetową zdrowedzieci.org.pl. Tam zapraszam. No i myślę, że to wszystko. Dziękuję za uwagę.